dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o grzejnikach. Czy wybrać stare grzejniki, Czy nowoczesne? może dekoracyjne? Lub zwykłe plotówki? Dokładnie. A może jeszcze jak tym sterować? Czy po prostu zwykła gałka, czy jakieś sterowanie? Pilotem? Dokładnie, tak. To jest wszystko możliwe w grzejnikach, więc w dzisiejszym odcinku szykujcie się, zapinajcie pasy, a my lecimy z tematem. Czy możesz w ogóle wytłumaczyć, jak działają grzejniki? Jasne, że Tak. mogę. Oczywiście, że mogę. Wytłumaczę. Wiesz co, to jest dosyć proste. Grzejnik wisi nam na ścianie i on jest rozgrzany. I ma w sobie pustą przestrzeń, w sensie w środku są żeberka i wszystko, co się nagrzewa, idzie do góry. I powietrze też tak ma, bardzo tak ma. Więc jakby zimne powietrze, które jest przy ziemi, jak dochodzi do grzejnika, ono się ogrzewa i idzie do góry. Jakby powstaje taki, chciałem powiedzieć, cuk powietrza. Cyrkulacja. Cyrkulacja powietrza, dziękuję Ci bardzo. Właśnie powstaje taka cyrkulacja powietrza i ciągle zimne powietrze z dołu pomieszczenia jakby przechodzi przez grzejnik, tam się rozpędza, można by tak sobie wyobrazić, idzie do góry, no i tak w kółko. I w ten sposób jakby taką cyrkulacją powietrza, jakby konwekcją, to się tak fachowo nazywa konwekcją konwekcja. powietrza, nagrzewa się po prostu całość powietrza w pomieszczeniu. Czy konwektory? Słyszałam, że jest coś takiego. To są grzejnikami, czy nie? Czy to jest Konwektory, już zupełnie wiesz co co, innego? są grzejniki konwektorowe, czekaj, jak to jest, one są z wiatraczkiem, ale to nie jest chyba konwektorowe. Aha. Ale, bo są różne typy grzejników, bo jakby to jest taki podstawowy taki rodzaj grzejnika, to jest właśnie taki, jakim wspomniałem. Czyli mamy sobie grzejnik, on jest pasywny, czyli jakby nie ma tam żadnych elementów ruchomych i to powietrze po prostu zimne się tam nagrzewa, idzie do góry i właśnie w kółko. Ale są też takie inne grzejniki, Inne rodzaje, tak? inne rodzaje, właśnie gdzie jest wentylator i on wymusza ten obieg powietrza. Ten grzejnik może być dzięki temu mniejszy, albo może mieć mniejszą temperaturę, no i można wtedy też tak ogrzewać pomieszczenie. Więc jakby grzejnik grzejnikowi nierówny tak naprawdę. No. Rozumiem. W ogóle z grzejnikami, bo jakby to jest, teoretycznie to jest stare rozwiązanie. Nie wiem, czy mieszkałaś kiedyś, czy byłaś kiedyś w domu z takimi starymi, dużymi, żeliwnymi grzejnikami. Kojarzę. Kojarzysz? Jakby one do dzisiaj czasami, wracają taki styl grzejników, ale bardziej jako takie fancy grzejniki, takie dekoracyjne. Dekoracyjne, Właśnie. okej. Bo takie zwykłe grzejniki to są białe i właśnie mają taką prostą budowę, w sensie one są po prostu, mają drobne żeberka, w środku ileś tam płyt, już tam się nie zagłębiając, ale mogą być też dekoracyjne i wtedy te kształty jakby mogą być jakie tam sobie producent wymyślił. Na przykład są takie idealnie płaskie, Cieniutkie? mogą być też Prawda? cieniutkie. Są też tak, że masz taką jednolitą, płaską powierzchnię po prostu na przykład. Więc jakby, jeżeli szukacie grzejnika dla siebie i nie chcecie, żeby to były tylko nudne, białe grzejniki, no to też są różne opcje. Oczywiście one będą droższe, no ale jeżeli urządzacie swoje mieszkanie marzeń, czy też dom marzeń, no to wtedy może warto się zastanowić nad takimi Ale o bardziej. wiele droższe, czy tak? No będą przynajmniej 3-4 razy droższe. Tak naprawdę. Ojej. Także Duża różnica. faktycznie jest duży przeskok. No jest duży przeskok pomiędzy takim zwykłym grzejnikiem, a takim fancy grzejnikiem. Więc no to już trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mnie na to stać i czy jakby jest mi to potrzebne. No ale jeżeli do wnętrza ma mi pasować właśnie bardziej taki czarny na przykład grzejnik, który jest jednolicie płaski, no to niestety trzeba zapłacić na przykład. Rozumiem. A jeżeli na przykład kupujesz grzejniki, jaką masz gwarancję? Czy to jest tak samo jak z pompą? Pompa ciepła, tak? Wczoraj była. Tak. Czy Rozmawialiśmy o tak, pompie ciepła. Tak. W ogóle grzejniki, pompa ciepła to też jest Zupełnie. ciekawy temat, ale Okej. to poruszymy za chwilkę. Natomiast wiesz co, porządni producenci grzejników dają nawet i 10-letnią gwarancję na grzejniki. Także 5-letnia gwarancja to jest standard, natomiast 10 lat też i bywa. No im wyższa jakość, tym większa szansa, że po prostu nie będzie lakier odpryskiwać i one nie będą rdzewieć. Więc wybierając grzejnik, tak naprawdę jeżeli nie znamy marki, to możemy wybierać im cięższy grzejnik, czyli więcej metalu ktoś w to włożył, no to tym będzie bardziej trwały, tak naprawdę. Czy Twoim zdaniem te starsze grzejniki są lepsze niż te nowoczesne? Wiesz co, Bo tam na pewno jest więcej metalu, tak? wiesz co te tych stare starszych. grzejniki faktycznie one są nie do zajechania. No, Tylko jakość produkcji za czasów PRL-u była jaka była, w sensie one nie są piękne. No i czasami ludzie sobie
odmalowują je, odrestaurowują, czyli zdzierają starą farbę, malują od nowa i wtedy to może nawet całkiem fajnie wyglądać. Zależy od wnętrza, nie? Zależy od wnętrza. Jeżeli ktoś chce zrobić takie wnętrze w stylu retro, bardziej loftowe, nie wiem właśnie, no to o stylu aż tak za dużo nie wiem, więc jakby kojarzę tylko, że na przykład siostra od mojego wspólnika po prostu kupiła taki bardzo stary grzejnik, taki wkręcany i po prostu odmalowała go i taki chciała mieć, bo po prostu jej pasował do wnętrza. Więc nawet można stare grzejniki wykorzystać, tylko no to właśnie pytanie, czy tobie będzie pasować do wnętrza, bo jeżeli chodzi o trwałość, no to faktycznie tamtego metalu jest tyle, że to się z tym nic nie będzie działo. Rozumiem. Raczej. No, Pompa ciepła, a grzejniki. Co to ma wspólnego? wiesz co, Wytłumacz, bo nie rozumiem. w sensie grzejniki oddają nam ciepło, pompa ciepła nam tworzy to ciepło. Natomiast grzejniki nie są idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pompę ciepła. Bo pompa ciepła jakby potrzebuje mieć bardzo niskiej temperatury. W sensie im niższa temperatura musi wytwarzać, czyli im słabiej musi grzać, czyli im niższa temperatura na piecu jest, tak w cudzysłowie, w tej pompie ciepła, bardzo upraszczamy, no to wtedy ma większą sprawność. Grzejniki znowu, im jest niższa temperatura, tym one słabiej oddają to ciepło. I to dużo słabiej. Oddają, okej. Na przykład taka podłogówka, czyli ogrzewanie podłogowe, tam temperatura jest rzędu 30-35 stopni. Grzejnik przy 35 on w ogóle nie grzeje, on musi być ciepły. I to tak wyczuwalnie, jego musisz dotknąć i faktycznie poczuć ciepło. Takie minimum to jest te 40 stopni, tylko żeby grzejnik mógł zagrzać pomieszczenie i miał 40 stopni, on musi być duży bardzo. Tak 3 razy większy niż gdyby grzał przy 70 stopniach. No więc rośnie nam gabaryt tego grzejnika, więc jeżeli chcecie połączyć pompę ciepła z grzejnikiem, to tak, owszem, da się, natomiast ten grzejnik musi być dużo większy po prostu. Wasz specjalista od ogrzewania, który Wam proponuje jakieś rozwiązanie, powinien to po prostu dobrać, zastanowić się, czy to ma sens. Jeżeli macie stare grzejniki, czy w ogóle je można wykorzystać właśnie. A jeżeli dobiera od nowa, no to wtedy właśnie to się da łatwo policzyć w kalkulatorach jakby i dzięki temu dobrać grzejnik właśnie do pompy ciepła, żeby ona miała dobrze, no i żebyś Ty miała też ciepło i niski rachunek. No bo jeżeli nawet ten grzejnik będzie za mały, to będzie dalej ciepło, tylko po prostu będzie Ci brało więcej prądu. Ta pompa ciepła będzie droższa w eksploatacji. Czy są ekologiczne grzejniki? Kurczę, ciekawe pytanie, bo jakby w ogóle nigdy nie Jeżeli patrzyłem... ktoś dba bardzo o środowisko na przykład. No to jeżeli ktoś, Klient i chce jakiś taki ekologiczny grzejnik. jeżeli ktoś dba o ekologię, no to wtedy powinien wybrać ekologiczny, dla mnie ekologiczny grzejnik to taki, który sprawia, że mniej potrzebujemy zużywać nośników energii, czyli prądu, czy też, no prądu akurat w przypadku pompy ciepła, czy gazu w Wtedy przypadku... to też będzie bardziej oszczędne, nie? Tak, no, Więc a oszczędność równa się mniejsza eksploatacja środowiska. W sensie mniej musimy je zanieczyszczać, żeby to ciepło uzyskać. Więc jakby nie ma, że są z jakichś materiałów, które są bardziej ekologiczne, bo wszystkie są zrobione z jakiegoś metalu, czy to aluminium, czy to ze stali. Natomiast jeżeli będą bardziej jakby sprawne, no to będziesz musiała mniej używać gazu, czy też prądu i tym samym mniej zanieczyszczać środowisko. Więc tak, no, grzejniki mogą być ekologiczne, jeżeli są bardziej jakby sprawne, czyli właśnie trzeba je dobrze dobrać tak naprawdę do swoich potrzeb. Czyli specjalista powinien wybrać odpowiednie grzejniki do Twojego ogrzewania. Dobrze, właśnie tak bardziej, czasem nawet na wyrost. I wtedy będzie to bardziej ekologiczne. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, także dziękuję Ci za to pytanie. No. Serio. No. pomyślałam sobie o solar panels, o panelach fotowoltaicznych. Czy to coś ma wspólnego z tym? Czy na przykład możemy mniej płacić za ten prąd? Tak. Jakoś bardziej zaoszczędzić na tym? Jeżeli na przykład ktoś ma bardzo duży dom i jakoś... Jeżeli masz pompę ciepła, Tak. to wtedy możesz to jakby użyć, bo pompa ciepła jest na prąd i wtedy ten prąd można wykorzystać do grzania między innymi wody w grzejnikach. Ale to też jakby tyczyłoby się to też ogrzewania podłogowego. To jakby nie jest stricte powiązane z grzejnikami, bo tak bezpośrednio nie da się jakby tego przełożyć, tej energii elektrycznej z dachu do grzejnika. Musi być coś, co to ciepło jednak wytwarza. Natomiast jeżeli mamy pompę ciepła, to jest to w miarę, jest to prostsze. Jakby faktycznie fotowoltaika pozwala trochę zaoszczędzić na prądzie, jeżeli mamy pompę ciepła. Czyli trochę da się zaoszczędzić. Trochę się da zaoszczędzić. To już jakby nie jest to tak fajnie, jak było kiedyś, bo to taka drobna wstawka. Kiedyś były bardziej korzystne dla konsumenta warunki rozliczenia z fotowoltaiki, że można było sobie latem naprodukować tej energii w cudzysłowie,
a elektrownia zimą nam oddawała. No, oni nie mieli jak magazynować tej energii, więc mniej węgla zużywali latem, a więcej zimą, no ale jakby teraz już takie warunki, już to tak dobrze nie działa, więc trzeba by to połączyć z magazynem energii. Jakbyście chcieli odcinek o takiej tematyce, jak właśnie ma się pompa ciepła, fotowoltaika, to Piszcie. dajcie znać, tak, piszcie, dajcie znać, chętnie nagramy dla Was taki też odcinek. Załóżmy, kupiłam mieszkanie, tak? I ile powinnam wydać pieniędzy na ogrzewanie, grzejniki i tak dalej? Tak mniej więcej możesz Wiesz co? powiedzieć? Bo totalnie na tym się nie znam. Wydaje mi się, bo to też zależy, czy to jest stary dom, czy nowy, ale Nowy, na przykład, w nowym nowoczesne domu, mieszkanie, tak. no to wydaje mi się, że około 500-600 zł będzie kosztować Cię jeden grzejnik do pomieszczenia, więc tyle ile pomieszczeń, to tyle mniej więcej pieniędzy za same grzejniki. Jakieś 3-4 stówy za montaż, no i później jeszcze mamy coś, co połączy te grzejniki z kotłem gazowym na przykład. Więc takie byłyby z grubsza, jakby tak jak mnie weźmiecie tak z ulicy, tak jak teraz ty mnie tutaj nieprzygotowanego trochę, no to tyle mniej więcej to powinno kosztować. Na pewno jest to tańsze na ten moment dalej niż ogrzewanie podłogowe, jeżeli chodzi o zakup. I mniej więcej to będzie taka skala zniszczeń finansowych. Czy warto wymieniać stare grzejniki na nowoczesne? Wiesz co? Zależy jak stare i czy planujesz jakiś remont w domu, bo tak, 1 do 1 może... Nie planuję. Nie planujesz, To- po prostu chcesz wymienić tak. same grzejniki, a czemu chcesz wymienić stare grzejniki? Nie podobają Ci się już? Tak, Nie podobają po Ci się. prostu są stare. Bo I może te nowsze będą lepsze. wiesz co, czy nowsze będą lepsze, zależy w czym właśnie, bo będą na pewno ładniejsze. Nowsze grzejniki zazwyczaj są ładniejsze, jeszcze jak wybierzesz te dekoracyjne, które są droższe, no to może to wzbogacić jakby wnętrze Twojego mieszkania, czy też domu. Natomiast dalej będą i jedne i drugie spełniać swoje zadanie. Jakby czasami też ludzie wymieniają grzejniki, bo w jakimś pomieszczeniu jest za zimno. I po prostu dają wtedy większy grzejnik, żeby było im cieplej. I po prostu z tego też powodu wymieniają grzejniki, czy grzejnik w Te jakimś nowoczesne chyba szybciej się nagrzewają. Wiesz co, troszeczkę tak, bo te nowoczesne często mają mniej wody w sobie, więc jak jest mniej wody, to jak nalejesz mało wody do czajnika, no to szybciej się ta woda zagrzeje, co nie? A jak nalejesz dużo, no to trzeba dłużej poczekać. Natomiast to nie jest taka duża przepaść, w sensie to może być różnica pomiędzy 15 minut a godzina. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Niedużo. Niedużo, no właśnie. To nie jest, jak na przykład masz ogrzewanie podłogowe, no to żeby taka podłogówka zaczęła Cię grzać, no to może nawet i dzień minąć, a nawet 2. A przy grzejnikach klikasz i za godzinę, 2. Masz. Dokładnie. Więc to jest na pewno duża przewaga grzejników, że one bardzo szybko grzeją. W porównaniu na przykład do ogrzewania podłogowego, no dzieje się to naprawdę szybko. I to jest duży ich plus. Jakby tego się, no z ogrzewaniem podłogowym nie da się aż tak tego uzyskać. Są jakieś tam triki, sposoby, jakby technologia, ale no nie aż tak szybko. Czy są takie grzejniki, które mniej wysuszają powietrze? Wiesz co? Niestety każdy grzejnik będzie wysuszać powietrze i jakby to jest po prostu cecha tego typu ogrzewania. Tak naprawdę tylko ogrzewanie podłogowe mało wysusza, bo jakby mało te powietrze jakby się rusza. Natomiast no tu już można sobie poradzić w inny sposób. Kiedyś na przykład na starych kaloryferach montowało się takie gliniane pojemniki na wodę i ta woda po prostu odparowywała i nawilżała powietrze, więc jakby trzeba w inny sposób niestety zapewnić tą odpowiednią wilgotność, bo to też jest ważne, żeby nie było tak zbyt sucho, no bo to wysusza włosy, Tak. cerę. Albo nawilżacz powietrza kupić. W Tak, takim no po razie. prostu można to w ten sposób Jedyne rozwiązać. rozwiązanie. No niekoniecznie teraz wieszać coś na grzejniku, no zawsze można też wysuszyć ręcznik, tylko że no to nie jest rozwiązanie profesjonalne, to tak pół żartem, pół serio. A możesz tak po prostu konkretnie powiedzieć, jakie są rodzaje grzejników? Mogę. Tak konkretnie, Okej, no to tak, no mamy takie podstawowe płytowe grzejniki. gotowe. I to są ze stali, one są zazwyczaj białe. Później mamy bardzo duże, szerokie pojęcie grzejników, nie tych atrakcyjnych, jak to się nazywało, dekoracyjnych. Dekoracyjnych. I tutaj jakby one też są wykonane zazwyczaj ze stali, ale mają różne kształty, są drogie, o tym trzeba zazwyczaj pamiętać, i są w różnych kolorach. Później mamy grzejniki kanałowe. To jest ciekawa sprawa, bo to jest grzejnik, który jakby jest montowany w posadzce przy oknie, w zasadzie pod oknem, tam jest wentylator i po prostu to jest trochę jak taka dmuchawa przy oknie i po prostu zimne powietrze jest tam zasysane, wyrzucane po oknie, ono leci sobie do góry i jakby ogrzewa. cyrkulacja. I też powstaje cyrkulacja, tylko tam ten wentylator musi chodzić, żeby było grzanie.
Natomiast jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, bo nie masz niczego, tylko masz taką kratownicę, która może być bardzo ładna przy samym oknie. I masz więcej miejsca. I masz w takim więcej razie. miejsca, no bo jakby to ci nie przeszkadza, bo przy oknie i tak zazwyczaj niczego nie stawiasz, a jednak dalej daje ci to ciepło i jakby ogrzewa pomieszczenie. Później mamy grzejniki klimakonwektorowe i to jest tak samo jak w tym grzejniku, który jest kanałowy, tylko że jest to prawie normalny grzejnik, tylko też tam są wentylatorem. I po prostu taki grzejnik nadmuchuje nam powietrze i taki grzejnik też może nam wtedy chłodzić. On może mieć dwie wtedy funkcje, czyli może i grzać, i chłodzić. Można do niego podłączyć pompę ciepła i jak podajesz zimną wodę do tego grzejnika, to możesz schładzać sobie pomieszczenie. I czy mam jeszcze jakieś inne? Nie, no to są te trzy... No i stare. No stare żeliwne, no tak, stare żeliwne. Jeszcze są te żeliwniaki stare, które do dzisiaj gdzieś tam w starych blokowiskach funkcjonują, ale już powoli wynoszą. No. Więc to są takie 4 płytowe, dekoracyjne to już jakby szerokie pojęcie bardzo, ale mogą być też płytowe, dekoracyjne, ale jakby to jest takie szerokie pojęcie, gdzie jakby liczy się głównie estetyka. Później mamy klimakonwektory i grzejniki kanałowe. Te dwa rozwiązania są też drogie i takie nietypowe, natomiast dają jakieś inne możliwości aranżacji wnętrza. A jeszcze mam takie pytanie. Czy metal, z którego jest stworzony grzejnik, ma znaczenie jakieś? Zajebiste pytanie. Ma znaczenie, bo widzisz na przykład, to już wchodzimy trochę takie technikalia, ale na przykład jeżeli mamy grzejniki ze stali i mamy grzejniki z aluminium, one są takiego innego kształtu, będzie tutaj grafika, jak one wyglądają. One są takie żeberka, ale one są z aluminium, czyli z innego metalu. Czyli lekkie. Tak, są lekkie, tak. I one też jakby szybciej się nagrzewają, bo aluminium lepiej oddaje ciepło, ale mają tą wadę, że jak jeszcze się połączy je bo też do tych grzejników trzeba doprowadzić jakoś wodę. I można to robić różnymi materiałami, w sensie rurki mogą być z różnego materiału, ale jak na przykład te rurki są z miedzi, jedne grzejniki są z aluminium, inne ze stali, to mamy miszmasz i tak w uproszczeniu jest źle. W sensie to ze sobą zaczyna reagować. Po prostu się robi nam jedna wielka impreza. Tak, i mamy imprezę po prostu w instalacji i się robi syf. Serio, jakby to ma znaczenie, więc dlatego powiedziałem, że zarąbiste pytanie, bo tak naprawdę nie powinno się mieszać tych materiałów, ale jeżeli już mieszacie te materiały, tych właśnie grzejniki stalowe z aluminium, jeszcze jest gdzieś instalacja miedziana, to bardzo ważne jest wtedy, żeby do tej wody, która tam krąży, dodać odpowiednie substancje, żeby po prostu, żeby tą imprezę po prostu uciszyć. Jakie substancje? Są takie substancje, to się nazywa inhibitory korozji. Inhibitor to jest spowalnia, czyli spowalniają, a korozja to jest właśnie to złe zjawisko, że te metale zaczynają tam reagować ze sobą, czy metal z wodą tak naprawdę. Więc wtedy trzeba dolać taki specjalny specyfikat, nie ty, tylko ten, który ci to ogrzewanie wykonuje i wtedy będzie git. Także ja też mam sporo odcinków o wodzie w instalacji. Lejemy do kotła, to był jeden z moich pierwszych filmów, więc jeżeli nie boicie się jakości, ale chcecie dalej value, to jest taki odcinek. Ale też jest cały cykl u mnie odcinków o inhibitorach korozji, o separatorach magnetycznych i one jakby pozwalają nam zapobiegać tym negatywnym konsekwencjom, gdy łączymy różne materiały ze sobą. Także super pytanie. Wiem, że w starych grzejnikach można było tą wodę jakoś stąd spuścić. Nie wiem. No, I jeżeli na przykład ktoś nie wiedząc, niechcący włączy ten grzejnik, tak. to może być duży problem, nie? Ale nie, no to spuszczanie wody się dzieje, kiedy musisz Tak, odkręcić no specjalny odkręcisz, kluczyk. spuścisz wodę, a później na przykład ktoś przyjdzie i włączy ci ten grzejnik. No tak, no ale to jest niebezpieczne, jeżeli byś na przykład miała remont w mieszkaniu i ktoś by ci odłączył, a ty byś zapomniała i Tak. odkręciła. No więc jakby wtedy by trzeba najlepiej się zabezpieczyć taśmą, ale jakby, no to mówimy o takiej sytuacji, gdzie jest remont i jakby jest po prostu pole bitwy i wtedy jakby no wszyscy powinniśmy uważać, co ktoś już gdzieś tam zrobił. Natomiast w normalnej sytuacji jakby to się nie wydarzy. Jakby, bo ten odpowietrznik, bo generalnie grzejniki trzeba raz na jakiś czas odpowietrzyć, tam się może zebrać powietrze. Jak często? Wiesz co, to jest w sumie fajny temat, bo jeżeli grzejnik na przykład u góry jest zimny, to znaczy, że tam jest powietrze i że po prostu trzeba go odpowietrzyć. Więc po prostu trzeba położyć rękę na grzejnik, odkręcić, bo na grzejniku też jakby jest takie pokrętło, to jest głowica termostatyczna i ona otwiera przepływ wody wtedy, kiedy jest chłodno w pomieszczeniu, a zamyka jak już jest zagrzane.
No jeżeli odkręcisz sobie na 5 i grzejnik za chwilę nie stanie się cały ciepły, no to znaczy, że jest zapowietrzony i wtedy trzeba wziąć taki specjalny kluczyk, odkręcić, odpowietrzyć, aż poleci woda, zakręcić, no i mamy temat z głowy. Więc to nie jest tak, że co jakiś czas trzeba to robić, tylko wtedy, kiedy on Sprawdzić. słabo grzeje. Tak, dokładnie. Rozumiem. Więc zaczyna się sezon grzewczy, no i wtedy warto obejść te wszystkie grzejniki, czy każdy z nich jest ciepły. Szczególnie ten problem występuje w grzejnikach łazienkowych. One są zazwyczaj montowane wysoko. Na najwyższy punkt powietrze zawsze leci tam na samą górę. Rozumiem. Twoim zdaniem grzejnik to jest najprostszy sposób na ogrzewanie domu? Wiesz co, jeżeli mówimy o takim typowym ogrzewaniu, czyli że tam, gdzie jest woda, jakby jest to prostsze rozwiązanie niż podłogówka. Jakby jest bardziej sprawdzone, wszyscy wiemy mniej więcej jak działa. Łatwo sprawdzić, czy grzeje, czy nie. Jak podłoga nie grzeje, no to bez kamery termowizyjnej trudno zdiagnozować problem. A przy grzejniku, no, powinien być w miarę cały ciepły, dół trochę chłodniejszy. No i w zasadzie tyle. Wtedy wiemy, czy dobrze działa. Jak nie działa, no to łatwo zdiagnozować problem. I faktycznie ta prostota ułatwia, jeżeli ktoś nam coś schrzanił przy montażu albo po prostu coś przestało działać, łatwo mniej więcej to naprawić. No, przy ogrzewaniu podłogowym faktycznie potrzebna jest większa dbałość przy samym wykonaniu, bo no to jest zatopione w betonie w posadzce, więc jak tam coś jest źle, no to jest problem, bo jest dużo do rozwalenia, żeby to poprawić. A grzejnik zawsze można po prostu wymienić, więc pod tym względem on jest prosty. Też prosto się nim steruje, no odkręcasz, grzeje, zakręcasz, nie grzeje, dzieje się to szybko, więc tak, jest to na pewno prostsze rozwiązanie niż podłogówka dla użytkownika, bo jest takie bardziej namacalne. Takie szybciej reagujące, do zrozumienia. No, ogrzewanie podłogowe pod tym względem ma ten problem, że właśnie niby też jest proste, jeżeli chodzi o zasadę działania. To jest droższe, prawda? W montażu trochę tak, w eksploatacji jest trochę tańsze, bo Tak? kotły Myślałam, że gazowe. Że co, myślałeś, że grzejniki są droższe? Nie, że podłogówka. Podłogówka jest droższa w wykonaniu, czyli to, ile trzeba wydać na początku przy inwestycji. Natomiast w eksploatacji, czyli w to, jakie są rachunki, no, ogrzewanie podłogowe będzie na pewno ciut tańsze nawet przy kotle gazowym, a przy pompie ciepła będzie, no, moim zdaniem dużo tańsze. Więc jest to ciut droższe rozwiązanie później w eksploatacji. Albo dużo droższe, jeżeli to jest pompa ciepła. Rozumiem. Wiedziałeś, że grzejnikiem można sterować leżąc na łóżku? A, włączać? W sensie... No, że nie musisz iść przekręcać, tylko możesz mieć taką nie wiedziałam. elektroniczną... To takie bardzo nowoczesne już, nie? No, możesz kupić sobie taką specjalną głowicę na grzejnik, taką programowalną, sterowaną przez internet. Wisman ma takie rozwiązanie. Mamy o tym odcinek, który znajdziecie tutaj. I wtedy po prostu możesz mieć w domu sterowanie tymi grzejnikami po prostu z aplikacji na telefon. I nie musisz chodzić i ustawiać, tylko możesz sobie wybrać, a w tych godzinach chcesz mieć ciepło, jak wrócisz. W sypialni w nocy chcesz mieć chłodniej, w łazience chcesz mieć cieplej, w tych godzinach, a w innych nie, więc sterować grzejnikiem można właśnie tak, wachlować można tymi temperaturami bardzo szybko, przez to, że one szybko reagują. Dla starszych osób to też moim zdaniem super rozwiązanie, albo dla osób niepełnosprawnych, tak? Dla starszych na pewno jest to prostsze rozwiązanie niż podłogówka, bo starsi ludzie dla nich takie rozwiązanie, gdzie przykręcą, odkręcą, takie manualne rozwiązania są prostsze, więc na pewno dla starszych osób jest to robienie komuś podłogówki, jak ktoś jest starszy i tego nigdy nie miał, no może być to problematyczne. No. Ale też chodzi mi o to sterowanie, nie? Że masz taki pilot, możesz sobie przełączać, tak? Cieplej. Jeżeli kupisz taką specjalną głowicę. Tak. No, może nie pilot, ale są aplikacje jest na telefon. Aha, no to nie. Po prostu masz takie głowice, które łączą się z internetem, tak w uproszczeniu, a ty później masz aplikację, gdzie sobie wybierasz, chcę mieć teraz 22 stopnie. No i masz. Rozumiem. Podkręcasz, chcesz mieć 24? A, mam 24. No. To może Marcin podsumujmy. Dobrze. Na przykład, co powinnam zapamiętać z dzisiejszego wywiadu? Myślę, że najważniejsze to, czy chcemy po prostu mieć zwykłe grzejniki płytowe. Jeżeli chcemy mieć tanio, no to będzie na pewno to rozwiązanie. Warto też zapamiętać, że grzejniki i ogrzewanie pompą ciepła, tutaj warto się zastanowić, jeżeli tak, to te grzejniki muszą być większe. No i też myślę, że warto wiedzieć, że grzejniki to nie tylko te zwykłe płytowe, ale też mamy opcje na dekoracyjne, mamy grzejniki kanałowe, mamy grzejniki klimakonwektorowe. Więc jeżeli szukacie czegoś innego zupełnie, to też możecie zgłębić te tematy. A wy dajcie nam znać w komentarzach, czy chcielibyście stricte odcinki o grzejnikach właśnie klimakonwektorowych i kanałowych, bo to jest w sumie podobne rozwiązanie, a myślę, że mało się o tym mówi, więc
Jeżeli będziecie chcieli, to chętnie nakręcę dla Was kolejny materiał o tym. Tymczasem ja bardzo dziękuję Ci, Sola, za odcinek. Również dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, niech ciepło będzie z Wami.